czajnikowy.pl. Zapewne nie uszło Waszej uwadze, że ostatnio pokazujemy Wam kilka herbat z dość rzadko spotykanych miejsc, z małych upraw, które są w krajach i w miejscach, w których nie spodziewalibyście się, że są. Zaczęło się od tego, gdy Patryk pokazał Wam herbatę z Nowej Zelandii. Mieliśmy również odcinek o herbacie produkowanej w Szkocji, a dziś herbata z Azorów, czyli z Portugalii, ponieważ Azory należą do Portugalii, mimo że znajdują się gdzieś tam na środku prawie że Atlantyku. I są to najstarsze i przez dłuższy czas jedyne uprawy herbaciane w Europie, ponieważ często zalicza się Turcję, która produkuje własną herbatę nad Morzem Czarnym i której kawałeczek leży w Europie, ponieważ no 97% Turcji jest w Azji, ale kawałeczek jest w Europie, ale niestety na tym kawałeczku europejskim nie uprawia się herbaty, tylko na tej części azjatyckiej, stąd ja nie zaliczałbym jednak tureckich upraw do upraw europejskich. To też pozostaje nam właśnie spojrzeć na Azory, które od bardzo dawna produkują herbatę. Skąd się to wzięło? Dlaczego w ogóle produkcja herbaty na Azorach ma miejsce? Azory były to wyspy początkowo bezludne. Skolonizowali je Portugalczycy i w czasach kolonialnych uprawiali tam pomarańcze. Okazuje się, że Anglicy pożądali wtedy pomarańczy i wskutek dobrych kontaktów handlowych z Portugalczykami sprowadzali je właśnie z Azorów. Tak było, aż pomarańcze wyginęły. Coś się stało, plaga, zaraza, wszystkie drzewa pomarańczowe na Azorach wymarły i trzeba było przebranżowić te wyspy na coś innego. Padło na herbatę, ponieważ Portugalczycy znali herbatę i posiadali ją dzięki swojemu portowi w Makao w Chinach. Oni właściwie rozpoczęli i zaczęli propagować handel herbatą w Europie. To oni na początku zapatrywali Anglików w herbatę, zanim oni sami włączyli się do tego importu. No i znali ją po prostu. W tych czasach Brazylia należała również do Portugalii i to w Brazylii, w Rio de Janeiro, mieścił się dwór królewski, króla portugalskiego. Tam też zasadzono pierwszą herbatę, które to nasiona dostał on w prezencie od Chińczyków. Nasiona dały plon, wyrosły krzewy, ale nie traktowano tego przemysłowo. Dopiero po śmierci pomarańczy postanowiono przenieść te krzewy z Rio de Janeiro właśnie na Azory i tam rozpocząć uprawy. Teraz jest to już inna odmiana. Początkowo była to właśnie ta chińska, nawet kilku specjalistów z Chin dbało o te plantacje. Później w latach 80. już praktycznie wszystkie rośliny były rodzaju asamskiego. W połowie ubiegłego wieku zaczęto wypierać właśnie odmianę chińską, odmianą asamską i teraz cała azorska herbata praktycznie pochodzi właśnie od krzewów asamskich. Spośród wszystkich fabryk, jakie tam istniały, pozostały dwie ostatnie, które produkują ciągle herbatę, ale jest ona już raczej niszowym towarem. Stało się dlatego, że również afrykańskie kolonie Portugalczyków produkowały herbatę, co było bardziej opłacalne, zwłaszcza Mozambik, który wysyłał do Europy tanio herbatę, no i Azory niestety straciły na znaczeniu jako producent herbaciany, zostało jako ciekawostka do dzisiejszych czasów. Mamy dla Was dwie azorskie herbaty, czarną i zieloną. Cóż o nich więcej można powiedzieć? To, że są to herbaty, które rosną na wyspie, jednej z wielu wysp na Azorach, na której nie ma naturalnych szkodników dla herbaty. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ nie ma tam robali, nie ma tam niczego, z czym musielibyśmy walczyć. Po prostu wyspy te są na tyle odcięte od kontynentów, że się tam to nijak nie dostało. Co za tym idzie? Nie używamy żadnych pestycydów. Są to siłą rzeczy uprawy organiczne, można by powiedzieć, bo nie ma potrzeby po prostu ich niczym pryskać, nic im tam nie zagraża. Jest to cecha bardzo pożądana ostatnimi czasy i okazuje się, że Azory zupełnie przypadkiem spełniają tę zachciankę szerokiej klienteli, przez co zyskują nieco na popularności, bo wiadomo z założenia, że będą niepryskane. Jest to produkcja z najstarszej istniejącej jeszcze fabryki, która liczy sobie no, już ładny szmat czasu, ponieważ dwie, jak wspomniałem, zostały. Jedna zaczęła funkcjonować pod koniec XIX wieku, druga jakieś 50 lat później dopiero i te dwie jeszcze przetrwały, chociaż jeśli chodzi o produkcję, to świetność już mają za sobą. Tutaj zdecydowanie bardziej jako ciekawostka, bardziej na portugalski rynek, no i bardziej dla turystów, ponieważ zwiedzanie plantacji i fabryk herbacianych jest bardzo popularne na Azorach. Każdy, kto jedzie na Azory, ogląda po prostu herbatę, jak rośnie i tam pije ją w herbaciarni na miejscu, ogląda fabryki. No Azory siłą rzeczy utrzymują się nieco z turystów, stąd są na to nastawieni, więc można zobaczyć, jak wygląda ta produkcja bez problemu.
są tam bardzo chętni, otwarci, oprowadzają. A my pijemy i zobaczymy, jak smakują asamskie krzewy z Azorów. Przygotowane napary, przechodzimy do degustacji. Zacznę od herbaty zielonej azorskiej. Zapach dość typowy jak na herbatę zieloną, przy czym zauważcie, po liściach już widać, że no, raczej bliżej jej do Chin albo nawet do takich herbat cejlońskich zielonych niż do Japonii na przykład. W smaku również. Powiem Wam, że ja nie jestem fanem robienia zielonej herbaty ze szczepów asamskich i sądzę, że to jest jednak herbata dedykowana, żeby być czarną. No tutaj jest to dobre, choć nietypowe. Jest to bardzo wyraźna herbata zielona, acz nie przeparzona, nie cierpka, nie gorzka, tylko intensywna, mająca... Mi to przypomina tak, jakbyśmy zmieszali chińską zieloną herbatę z jakąś, powiedzmy, czarną ze Sri Lanki, czy gdzieś tam z Kenii i w odpowiedniej proporcji uzyskali napar, który jest ni to zielony, ni to czarny. Jest to fajne, jest to wyraźne, jest to takie popołudniowe. Wyobrażam sobie, że można sobie tak to deserowo potraktować, zajadać ciacho i popijać taką zieloną herbatą, dzięki czemu czujemy jej smak, czujemy, że jest wyrazista, nie musimy jej przyprawiać, ale no, nie jest to do końca to, czego ja szukam w zielonych herbatach. Tak czy inaczej, warto spróbować, bo jest to do niczego innego niepodobne. Super. Czarna. Kosztujemy czarną. No tutaj wyraźny aromat czarnej herbaty. I klasyczny smak. Bardzo dobra. Powiem Wam, że zaskakująco dobra, nawet jak na takie nietypowe miejsce. Ja zawsze się obawiam, kiedy kosztuję herbat z takich dziwnych miejsc, ponieważ siłą rzeczy nie jest to miejsce, gdzie herbata sama z siebie chciałaby rosnąć. Jest to miejsce, gdzie ją sprowadzono i gdzie uznano, że warunki pozwolą na jej uprawę, ale tak naprawdę to nie jest jej dom. To jest taka herbata na emigracji. No i tymczasem potrafi ona wyjść naprawdę dobrze. Bardzo mi to smakuje. Uważam, że no nie kosztowałem niestety tych na chińskiej odmianie, ale myślę, że sprowadzenie asamskiej herbaty właśnie na Azory jest dobrym ruchem i może ona być doceniana za walory smakowe, no i przede wszystkim za swoją bezpestycydowość. Przyjemna, lekko dymna, miotkowata, z nutą jakby cukru trzcinowego. Bardzo mi się podoba. Nie jest cierpka, choć wyraźna, jednak mocna czarna herbata. Bardzo polecam. Będziecie mieli okazję być na Azorach, oglądajcie plantacje, kupujcie herbatę. Zresztą w Polsce też można ją kupić, więc kupujcie nawet nie jadąc na Azory i skosztujcie, jak to wygląda. Moim zdaniem warto. Czy znacie taką herbatę? Próbowaliście? Czy może lubicie jakieś inne niszowe plantacje? Czekamy na Wasze sygnały i do zobaczenia na czajnikowy.pl. czajnikowy.pl